Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Dzisiaj będzie pogadanka na dosyć poważny temat. Stwierdziliśmy, że musimy trochę ten temat rozwinąć po tym, co ostatnio się wydarzyło w komentarzach po filmie, który myślałam, że nie będzie wzbudzał żadnych kontrowersji, a jednak wzbudził. Chodzi mi o film z naszego grillowania. Jeśli jeszcze tego filmu nie widzieliście i nie wiecie, o co chodzi, to sobie tutaj zobaczcie. Okazało się, że główną rolę w tym filmie nie grał wcale grill, tylko bezpańskie psy. Trochę tylko na tym filmie zahaczyliśmy o ten temat, no i widać po komentarzach, że musimy niektóre rzeczy doprecyzować, bo niektóre rzeczy nie do końca odpowiednio zrozumieliście. To znaczy zrozumieliście nie to, co my chcieliśmy przekazać. No i dzisiaj na ten temat właśnie porozmawiamy, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to zapraszam. Bardzo często, już od dawna, pojawiają się w komentarzach pytania, dlaczego w Turcji jest tak dużo bezpańskich psów na ulicach. No to jest fakt, tak jest i to niezależnie, czy znajdujemy się na wschodzie Turcji, czy na zachodzie Turcji. Ale są różnice. Jakie? Na zachodzie Turcji jak to wygląda? Na zachodzie Turcji psy zazwyczaj są sterylizowane, albo jest schroniska. Urząd miasta zajmuje i dokarmia psy. I nie ma tak dużo jak tutaj na wschodzie. I ludzie trochę inaczej też podchodzą. Tak. No na zachodzie normalnie tak jak trzeba traktują psów, powiedzmy, ale tutaj na wschodzie jest takie wierzenie, że oni tak mówią, że tak wierzą, że pies jest nieczysty. I próbują jak najdalej trzymać od psa. Właśnie. Oczywiście na zachodzie Turcji również nie jest popularne jakoś wielce posiadanie psa w domu. Nie ma takiej mody jeszcze, jaką widzimy w Europie. Pomału się to zmienia, w dużych miastach już można zobaczyć, że te takie miniaturowe pieski ludzie mają. Ale jeżeli chodzi o takie duże psy, no to nie, cały czas nie. Raczej Turcy mają w domu takie zwierzęta jak, nie wiem, papuszki, rybki w akwarium, ewentualnie kota. Psy tak nie do końca. No ale mimo wszystko podchodzą do psów przyjaźnie, nie boją się ich, dokarmiają razem z urzędem miasta i tak dalej, na zachodzie Turcji. Nuri też miał zawsze psa w domu, do tego był przyzwyczajony. A jak tutaj na wschód Turcji przyjechaliśmy, no to się zdziwiliśmy, jak zauważyliśmy, w jaki sposób niektórzy Kurdowie tutaj się wobec psów zachowują. Tak jak już wspomniałam na ostatnim filmie i to, co Nuri teraz powiedział, niektórzy Kurdowie wierzą, że pies jest stworzeniem nieczystym, nie należy go dotykać, nie należy go trzymać w domu i próbują zrobić wszystko, żeby te psy się do nich nie zbliżały. No i niestety czasami z tego wynikają bardzo niedobre zachowania. Na przykład co robią Kurdowie? No, kamieniami rzucają, kijami gonią, albo nie wiem, no po prostu robią wszystko, żeby psy nie mogły zbliżać. To jest, co ja obserwowałem przez te lata, co tu jesteśmy teraz. Albo nie pozwalają innym tym psom pomagać. No i też Urząd Miasta tutaj się tym nie zajmuje. Widzimy, że jest tych psów coraz więcej. Często widać szczeniaki, no to znaczy, że te psy normalnie cały czas się rozmnażają, czyli nie są sterylizowane. Raczej jak się obserwuje tutaj te psy, to nie mają zaklipsowanych uszu, tak jak to widać na zachodzie Turcji. Czyli no widać, że one nie były szczepione, nie są nigdzie zarejestrowane w systemie i tak dalej. Nie wiem, z czego to wynika, dlaczego urząd tutaj się tym nie zajmuje. Nie wnikałam w to, ale tak jest. Tych psów jest dużo. Te psy są dzikie, są duże. Nie można przewidzieć, w jaki sposób będą się zachowywać. Jest to spowodowane trochę tym właśnie, że one cały czas żyją tak na dziko i nie są przyzwyczajone do kontaktu z ludźmi. Trochę jest to spowodowane tym, jak ludzie je traktują. Jeżeli ludzie są wobec tych psów agresywni, no to też i te psy mogą być później, nie? I teraz tak, bardzo to jest złe zachowanie tutaj tych niektórych osób. Nic nie usprawiedliwia takiego zachowania. Trzeba to piętnować, ale z drugiej strony też trzeba by było spojrzeć na tą sytuację
z ich perspektywy. Gdyby oni nie mieli takich wierzeń, pewnie by tego nie robili. Tak. No to jest tak samo jak w Indiach. No, ludzie wierzą krowę, święta krowa. Teraz nie można im powiedzieć, że to jest krowa, to jest zwierzę tylko, a nie Bóg. No. Czy tam co jest, nie wiem. No. Ale oni tak wierzą. Nie można zmienić zdanie ludziom. To jest ciężko. Jezus próbował, atakowali go. Więc słuchajcie, to, że to jest dla nas dziwne i nielogiczne i nas to szokuje, to nie znaczy, że dla nich to nie ma jakiejś logiki, nie? Takie zachowanie. Nie powinni tego robić według nas. Według nich to jest normalne zachowanie i my tego nie możemy zmienić w żaden sposób. No i właśnie są takie sytuacje, gdzie, no właśnie, teraz może opowiedzmy, co się wydarzyło właściwie ostatnio na tym pikniku. Bo też to, że Wy oglądacie 12 minut filmu, to nie znaczy, że widzicie wszystko, co się dzieje. Nie zawsze mamy kamerę w ręce. Ile czasu my tam byliśmy? No przecież? kilka godzin byliśmy i nie wszystko nagrywaliśmy, wiadomo. I to, co widzieliście, czasem psy tak leżały po prostu, my nagrywaliśmy, tak? Ale czasem też były agresywne. Nie wiem, ściekały mocno albo się były tak o kawałek mięsa. No. Właśnie, było tak. My, wiedząc, że tutaj te psy nie są dokarmiane i są źle traktowane, staramy się im jakoś pomóc. To znaczy, mamy zawsze w domu worek karmy dla psów podzielony na mniejsze porcje i zawsze jak jedziemy w takie miejsce, to zabieramy tą karmę ze sobą, żeby tym psom zostawić. I teraz też tak było. Przyjechaliśmy na to miejsce piknikowe, weszliśmy tam obładowani wszystkimi torbami. Ja oczywiście w tym momencie nie nagrywałam, bo miałam zajęte ręce. Jak tylko weszliśmy z tymi torbami, wkoło nas zebrało się pełno tych dużych psów. No bo pewnie pomyślały, że przyjechaliśmy z jedzeniem. No i słusznie. No i Nuri stwierdził, że no one pewnie są głodne, trzeba im dać od razu tą karmę, którą przywieźliśmy, to one się tą karmą tam zajmą, najedzą, a my będziemy mogli na spokojnie zrobić grilla. No i rzuciłeś tym psom tą karmę i co się wydarzyło? No wcale nie zjadły to, tylko ptaki przylatowały i zjadły. Psy i tak przyszły do nas po mięso i tak po prostu siedziały koło nas i to nie jeden. Czy kilka nawet, to było 10-15. Dokładnie. Słuchajcie, jeżeli te psy nie zainteresowały się w ogóle tą karmą, to może wskazywać na to, że one tak naprawdę nie są tam aż tak bardzo głodne. Może dużo ludzi tam przyjeżdża na tego grilla, może to się zrobiło popularne miejsce i one co jakiś czas tam coś z tego grilla dostają. I też się nauczyły, że skoro przyjechali jacyś ludzie i rozpalają grilla, to znaczy, że będzie mięso, więc nie jedzą tej suchej karmy, tylko wolą mięso. I słuchajcie, Wy widzieliście tylko okolice naszego stołu na tym filmie, gdzie tam było kilka tych psów, ale nie tylko my tam byliśmy, inne stoły też były zajęte przez rodziny z grillami. Tak samo rozpalali grilla ci pod namiotami, co tam te namioty pokazywałam. I wokół wszystkich tych stołów była mniej więcej taka sama liczba tych psów, jak my je wszystkie policzyliśmy, to chyba było ich około 15. No i taka sytuacja, my nie wiedzieliśmy w ogóle jak się zachować, bo daliśmy im tą karmę, żeby się najadły. Biedne psy, dzikie, głodne. Ale one tej karmy nie zjadły, czyli nie są głodne. Zebrały się wokół nas, widzieliśmy, że potrafią siebie atakować nawzajem i się gryźć. Nie wiem, nie przewidzicie tego, jak taki dziki pies się zachowa. Jeżeli on jest przyjazny do Ciebie i leży i nic nie robi, może to wskazywać na to, że ma wściekliznę. One nie są szczepione. Tak, nie są szczepione, nie wiadomo. I teraz one się zebrały wokół nas, patrzą na nas. My nie byliśmy w stanie jeść, bo jak ja widzę, że pies się tak patrzy, tak smutno na mnie, to ja nie mogę przełknąć tego jedzenia, bo mi jest przykro. No, Ty mówiłaś w ostatnim filmie, że następnym razem nie pojedziemy tam na grillowanie czy na piknik, bo psy. I to chodziło o to, że my spokojnie nie mogliśmy tam siedzieć i jeść, bo trzeba było pilnować grilla, bo pies może zbliżać i nie wiem, poparzyć, dotykać gorącego grilla czy mięsa. Trzeba było pilnować, jak zjemy coś, czy pies nam nie atakuje skądś, bo to jest dziki pies, może. Trzeba było pilnować
patrzeć, gdzie one są, co robią. No właśnie. Spokojnie nie mogliśmy siedzieć i jeść. Cały czas trzeba było patrzeć, co się dzieje. I taka sytuacja, że kompletnie nie wiadomo, co zrobić, nie? Dasz tym psom jedzenie, nie jedzą, no to myślisz sobie, czemu mam dawać to mięso, które przywiozłem dla siebie do jedzenia. Wiecie, no robicie zakupy, szykujecie, marynujecie mięso, grillujecie je, to wszystko trwa. Daliście psom karmę, mają tam jedzenie, nie jedzą, no to czemu macie dawać mięso, nie? Ale one się patrzą, nie możesz tego zjeść spokojnie, no nie wiem. Bardzo nas to zestresowało, cała ta sytuacja, a wydaje mi się, że właśnie nie tylko my mamy taką sytuację, to się dzieje pewnie u wszystkich, którzy tam na grilla przyjeżdżają, bo jak nagrywaliśmy tam tego pierwszego vloga, tutaj będzie link, przyjechaliśmy tam po prostu tylko na spacer, wtedy jeszcze nie był sezon grillowy, to co, nie było tam tych psów? Nie, teraz wiedzą, że ludzie grillują, dlatego przyszły. I jeszcze taka sytuacja, bo zapomnę, tutaj na osiedlu nauczyciele sobie chodzili, spacerowali kiedyś i psy atakowali tu. I pogryzły ich bardzo mocno. Do szpitala trafili. Więc wiecie, to tak wygląda, leży sobie piesek, nie? No ale to są duże i naprawdę dzikie psy i podkreślam to, bo też pojawiły się komentarze, że czemu mówisz, że to są dzikie psy? Przecież psy jak psy, może ktoś miał je w domu, a potem je wyrzucił. Nie, właśnie o to chodzi, że tutaj nikt nie trzyma psa w domu, właśnie przez te wierzenia, o których mówiliśmy. Psa się w domu nie trzyma. Psa posiada tylko pasterz, który chodzi wypasać owce i traktuje go jako psa pasterskiego, który pilnuje tego stada. I tyle. I tyle. A te psy, które my tu wszędzie widzimy, ja nie wiem skąd one się tutaj pojawiły, ale na pewno nie było takiej sytuacji, że ktoś te psy zabrał sobie, a potem wyrzucił na ulicę. Nie, one od początku przez całe swoje życie żyją sobie na dziko, nie są przyzwyczajone do kontaktu z ludźmi, więc naprawdę ciężko jest przewidzieć, jak one się wobec ludzi zachowają. No i... Moim zdaniem to jest bardziej możliwe w Polsce. Szczególnie teraz po pandemii, bo podczas pandemii ludzie nie mogli wychodzić z domu i pewnie bardzo dużo ludzi adoptowali psy ze schroniska. Tak. Teraz mogą wychodzić, jesteśmy jakby po pandemii i pies już niepotrzebny. Ciekawe, co będzie dalej z tymi psami, co adoptowali, żeby tylko wychodzić z domu. Właśnie. Też pojawiały się takie komentarze od razu, jaki to naród, źle traktuje psy, my Polacy kochamy psy, to są przyjaciele nasi, członkowie rodziny, ale też nie można tak zero-jedynkowo do wszystkiego podchodzić, no bo nie możecie też powiedzieć, że wszyscy Polacy dobrze się wobec zwierząt zachowują, tak jak Nuri mówi. Są takie sytuacje, że ktoś zupełnie bezmyślnie psa sobie bierze pod opiekę, a potem już pies nie jest potrzebny albo pies się znudzi i zostawiają go w lesie przywiązanego do drzewa. I nikt mi nie powie, że nie. Więc nie można oceniać tego według narodu, tylko no po prostu wszędzie są i źli i dobrzy ludzie, nie? Właśnie, a te psy to są naprawdę dzikie psy, które przez całe swoje życie w taki sposób żyją. No i też mi ktoś zasugerował w komentarzu, że może dobrym rozwiązaniem w takim razie byłoby zaadoptować takie psy, mamy je wziąć do domu. Słuchajcie. Niemożliwe to jest, bo po pierwsze nasz właściciel się nie zgodzi, po drugie sąsiedzi się nie zgodzą, bo pies czeka, pies biega, pies lata po klatce, po domu, nie wiem, hałas robi i tutaj jest takie więzienie właśnie, to niemożliwe, nie ma takiej opcji. Poza tym wy wiecie, gdzie my mieszkamy. My mieszkamy w bloku. Pokazywaliśmy Wam tutaj nasze mieszkanie i widzieliście, jak duże są te psy. Jak my byśmy takiego psa tutaj zabrali, zamknęli w mieszkaniu, to czy on by był szczęśliwszy, czy to by mu pomogło? Moim zdaniem absolutnie nie. Poza tym wiecie też, że my tu jesteśmy tymczasowo i nie jesteśmy tutaj przez cały rok, tylko przez rok szkolny. Nuri jest tu nauczycielem. Jak zaczynają się wakacje, my stąd zawsze wyjeżdżamy na całe lato. Albo do Polski, albo do mojego miasta rodzinnego. No właśnie, i co my byśmy wtedy z tym psem zrobili? Więc no nie można też tak nieodpowiedzialnie do tego podchodzić. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby Urząd Miasta czy jakakolwiek inna instytucja się tymi psami zajęła, wysterylizowała je, zaszczepiła, zabrała do jakiegoś schroniska, bo dokarmianie tych psów, no my to robimy, ale czasem się zastanawiamy też, czy to jest dobrze. No.
No bo teraz wyobraźcie sobie, że my będziemy regularnie tam jeździć, przywozić im jedzenie, nieważne czy karmę, czy mięso, czy cokolwiek. Inni ludzie z tego grilla też im będą coś tam dawać. No to tych psów będzie tam coraz więcej. One będą czekały, że ktoś przyjedzie i da im jedzenie. A jak będzie ich coraz więcej, to coraz mniej ludzi będzie tam grillować, bo się będą bali tych psów. I potem psy co? Będą czekały na jedzenie, a nikt nie przywiezie w końcu. I samemu nie poradzą. Właśnie. Dalej. Więc nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Nie ma dobrego rozwiązania, no ja nie wiem. I wiecie, to tak samo jest, jak próbujemy dokarmiać psy, które tutaj przychodzą na osiedle. To też sąsiedzi się na to nie zgadzają. Ale rozumiem też ich, bo na przykład mówią, wy będziecie dokarmiać te psy tu pod blokiem, więc one będą ciągle pod blok wracać, a pod blokiem bawią się nasze dzieci i my się boimy, czy te psy właśnie dzieci nie zaatakują, nie? No ja nie wiem. Z jednej strony jest nam żal, chcielibyśmy jakoś pomóc tym psom, z drugiej strony nie wiemy jak. Taka sytuacja kulturowo tutaj. No jakby ktoś stąd z Erciś, może ktoś nas ogląda albo ktoś wie, co dalej zrobić z tą sprawą. No. Chce nam pomóc czy coś, my byśmy chcieli. No, to dajcie znać w komentarzach. Może wiecie, może jest jakaś instytucja, może ktoś się tym zajmuje. Podajcie jakiś numer, zadzwonimy, nie wiem, skontaktujcie się z nami na mediach społecznościowych, czy chociaż w komentarzach. Albo wy Polacy, jeżeli macie jakiś pomysł, co z tym zrobić, no to też piszcie oczywiście. No i pamiętajcie, oceniając tą sytuację, patrzcie przez trochę szerszą perspektywę. Trzeba też zawsze zrozumieć tą drugą stronę i pomyśleć, z czego wynikają różne zachowania, nie? Po prostu ludzie mają takie wierzenie, no. Tutaj się ludzie tak wierzą, że pies jest nieczysty i źle traktują, ale u nas, w moim mieście i tam na zachodzie nie jest tak. No właśnie. Czyli cała Turcja nie jest tak jak tu. No, nie można też w ten sposób oceniać, nie? Zawsze, jeżeli opowiadamy Wam jakieś historie, to musicie też brać poprawkę na to, że my kogoś zobaczyliśmy zachowującego się tak, to nie znaczy, że całe społeczeństwo się tak zachowuje, nie? I też pamiętajcie, że są jednak duże różnice między wschodem a zachodem Turcji, nie? Jak zawsze, jak wszędzie. Jak wszędzie. No dobrze, myślę, że wyczerpaliśmy ten temat wystarczająco, że teraz już bardziej zrozumiecie całą sytuację i że będziecie mieć jakieś pomysły. Czekamy na pomoc. Jeżeli Wam się podobało, zostawiacie łapki w górę standardowo. Jak nie chcecie przegapić kolejnych filmów, to subskrybujcie kanał. A my już nie przedłużamy. Widzimy się w następnym filmie. Görüşürüz.